Zawsze powinno się sięgać jednak do przodków, do rodziny i do jak najdalszych. I moi jak najdalsi wszyscy śpiewali i grali na jakichś instrumentach. No był to oczywiście fortepian, bo to były takie czasy. Moi rodzice ze strony jednej i drugiej byli ludźmi grającymi i u nas było to zupełnie tak oczywiste, że będziemy grać na fortepianie, jak powiedzmy to, że chodzimy do szkoły, że pójdziemy po wojnie, po 1945 roku, że pójdziemy zwyczajnie do szkoły i pójdziemy na lekcję fortepianu, tak jak pije się, powiedzmy, tran. Oczywiste jest to, czy jak się chodzi do stomatologa z przyjemnością, oczywiście jedno i drugie w mojej rodzinie. Tak to wyglądało. To, co jest teraz, tak naprawdę jest wynikiem tego, co było w podstawówce i wynikało z jakiejś młodocianej fascynacji muzyką elektroniczną, którą słyszałem w jakichś popularnych stacjach telewizyjnych. I jakoś dość szybko przez kolegę trafiłem na środowisko Technomanii Płockiej. I myślę, że gdyby nie to środowisko, gdyby nie ta audycja, no to nie wiem, jak gdyby tam dalej poszło. Natomiast to mnie natchnęło, żeby robić coś więcej z muzyką. Jakby nie miałem od kogo się uczyć i też nie było takiej infosfery internetowej, z której można było korzystać. Było pismo Plastik, gdzie był jakiś tam dział dotyczący produkcji. Czytałem, nic kompletnie z tego nie rozumiałem, więc jakby odbijałem się od ściany, ale w pewnym momencie gdzieś tam coś mi się udało i to tak po prostu i tak poszło, nie? Więc jakby nie może ta opowieść pójść takim torem, że prawda, mam w rodzinie 50 muzyków i to u nas w tradycji było, albo nie wiem, śpiewaliśmy, prawda, jakieś pieśni, kompletnie nie. Kompletnie była to po prostu bardzo młodzieńcza, właściwie prawie dziecięca zajawka, która mi tak została po dziś dzień. Fortepian do momentu, do kiedy nie wiadomo było już, że pewnie teraz za kilka miesięcy, czyli jeszcze przed wojną, urodzę się ja, a było już dwóch chłopców. On zajmował, to był Bechstein, zajmował za dużo miejsca i wobec tego rodzice pojechali do Warszawy i wtedy za ówczesne 1000 złotych, to podaję specjalnie, dodatkowo, kupili pianino marki Schroeder, które, a to było właściwie, to były 4 pensje nauczycielskie. Mój ojciec był bardzo i pracowitym, ale tak spokojnie wszystko sobie wykonywał. Był nauczycielem w Wieluniu, w szkołach wszystkich właściwie. Był właściwie głównie matematykiem, ale ze znajomością 5 języków i z muzycznym wykształceniem, powiedzielibyśmy w tej chwili średnim. To znaczy grał i na fortepianie, i na skrzypcach, prowadził też chór, grał w zespołach przedwojennych, w kwartecikach, w różnych takich, podczas różnych wieczorków. Mamusia natomiast, która miała piękny mezzosopran, śpiewała jeszcze jako taka 18-latka. W
kościele ewangelickim. Śpiewa się właściwie prawie że bez przerwy, z przerwą malutką dania do głosu na jakieś momenty modlitwy czy czytania tekstu biblijnego oraz kazania, ale tak to są pieśni wielozwrotkowe. Nie ma takiej możliwości, żeby rzeczywiście to się odbywało bez. Wobec tego w naszym domu się śpiewało. W dodatku od dzieciństwa pamiętam na dobranoc zamiast jakichś opowieści bajkowych śpiewało się jakąś króciuteńką, jedną, drugą zwroteczkę. Po wojnie ruszyliśmy na lekcję fortepianu całą trójką i tam do mojego 13 roku życia byłam przygotowywana. No tak wyglądało, że ponieważ byłam tam może najlepiej grającą, do pójścia do jakiejś szkoły muzycznej. Przedstawiono mnie najpierw po jakimś krótkim czasie, po 2 latach w Łodzi, w Ludowym Instytucie Muzycznym, gdzie zauważyłam, że dzieci grają jakieś czerwone jabłuszka, czyli rzeczy bardzo proste. A ja z kolegą byliśmy wstawieni z prawdziwym programem od etiud na jedną, drugą rękę, od Bacha i aż do utworu dowolnego. Chciano nas od razu zostawić w Łodzi tam, co by kształcić w tamtych szkołach muzycznych. Nasza pani profesor na to się nie zgodziła i po 2 latach z takim dosyć krótkim okresem, bo właściwie to były ze 4 lata takiego prawdziwego nauki grania, poszłam do Katowic. Szkoła była czymś fantastycznym. Wiadomo było, że co któraś osoba wkrótce będzie na afiszach nie tylko w kraju, ale i w świecie. Nie będę tutaj może wspominać szeregu i dyrygentów, i solistów, którzy wyszli z naszej szkoły. Czas tam spędzony to była moja taka szkoła życia, ale w takiej wspólnocie naprawdę fantastycznej. Graliśmy co jakiś czas podczas koncertów takich, które szkoła musi wydawać. Śpiewaliśmy w tym chórze. Muszę powiedzieć, że byłam określana jako tak zwana podpora altów. I rzeczywiście wszystko razem to był czas przepiękny pod tym szarym niebem Śląska. Ja grałam z orkiestrą naszą szkolną. No, utwór, jeśli powiem, że to był koncertsztyk Webera, niesłychanie efektowny i wychodziliśmy z panem profesorem Stryją, dyrygentem wtedy Filharmonii, takim bardzo znanym, który dyrygował naszą orkiestrą i chórem. Wychodziliśmy 13 razy na bis. Nie było tradycji, żeby uczniowie podczas takich koncertów bisowali. Wobec tego ja nie byłam do tego przygotowana, a to się tak bardzo jakoś podobało. No i to były naprawdę koncerty na poziomie. Tu trzeba powiedzieć, że nasze liceum mieściło się w takim pięknym neogotyckim budynku w Katowicach, w którym na 1. i 2. piętrze była wyższa szkoła muzyczna. Więc ja po prostu poszłam sobie na 1. piętro, tam komisja licealna siedziała sobie w jednym rzędzie i osoby z wyższej szkoły w tej komisji brały udział
I tak też zostałam przyjęta do tej wyższej szkoły. Ja uczyłam od 13 roku życia. W Wieluniu, przyjeżdżając co jakiś czas, wtedy przychodziły tych powiedzmy 8-10 osób. Jedno po drugim przychodziło. Ja zadawałam coś następnego i po jakimś czasie znowu. Także ten ciąg był taki, po czym kilka z tych osób moim śladem poszło do mojego liceum muzycznego i do wyższej szkoły. I stało się ludźmi muzyki, są dyrektorami różnych szkół i nauczycielami itd., itd. Także właściwie zarabiałam na siebie od tego, mówię, 13 roku życia, ale jaka to była dla mnie świetna szkoła. Kiedy już w tym Stalinogrodzie otrzymałam dyplom ukończenia liceum muzycznego w 1956 roku, jeszcze w czerwcu, się okazało, że jest konkurs imienia Paderewskiego w Bydgoszczy. I wobec tego szkoła skierowała naszą dwójkę. Było 7 chętnych, ale ze szkoły pojechaliśmy z kolegą. Uważano, że i tak nie dostanie się żadne z nas do trzeciego etapu, czyli do finału. Wobec tego nie potrzeba specjalnie. No, można podać, co mogę grać, ale i tak tego utworu z sobą po prostu nie przygotowywałam na konkurs. W ostatniej chwili, naprawdę może 10-8 dni przed konkursem, profesor zwrócił się do mnie z takim, podał minuty i powiedział: Haniu, jeżeli nie daj Boże przejdziesz do finału, to ja wyjdę na oszusta. Ponieważ musiałabym powiedzieć, że ja nie przygotowałam trzeciego, nie mogę zagrać z orkiestrą, bo tego Chopina, czyli fantazji polskiej, w ogóle nie gram. Z tego w kilku dniach pobytu w Wieluniu nauczyłam się tego utworu. No i oczywiście nie był on tak grany, jak sobie można wyobrazić powiedzmy po roku czy po 2. Jurek Maksymiuk wtedy dostał pierwsze miejsce. My dostaliśmy po te 3,5 tysiąca złotych, na które tam niewiele można było coś kupić. I zostaliśmy tymi laureatami 6, tak jak to bywa w konkursach. Pojechałam na chwilę po konkursie, na jakiś powiedzmy rok, wyobrażałam sobie, do Wielunia, żeby odsapnąć po tych 10 latach, żeby pobyć sobie dłużej z rodzicami. Pomyślałam, że sobie tam przygotuję porządnie program na jakiś jeden, drugi konkurs, bo zaczęły być już możliwości wyjazdu na konkursy za granicę. Ale jak to bywa, przypadki różne człowiekowi tak to życie zaczynają układać inaczej. Ojciec mój zmarł i mamusia została bez grosika, jako za młoda wdowa po nauczycielu. Zupełnie. Ja też bez grosika. I tu się okazało, że w Wieluniu, oprócz tych moich jeszcze prywatnych lekcyjek, jest możliwość założenia czegoś takiego społeczno-państwowego, a więc ogniska muzycznego, które by się dalej
mogło rozwinąć szkołę muzyczną. I tak w trójkę, jakąś w czwórkę zorganizowaliśmy ognisko społeczne, ognisko muzyczne. Tymczasem czas był znowu taki, że nie każdy mógł wyjechać za granicę. Do tego mojego Wielunia, te 100 kilometrów, pofatygowali się dwaj panowie, którzy wiedzieli, że złożyłam prośbę o wydanie paszportu specjalnie na wyjazd I tak krótko mówiąc, przedstawili mi, czy zaproponowali, powiedzieli, że wiedzą, że sobie daję radę z językami i tak bym się niejako przydała, gdybym się podpisała, że się zgadzam na to, co by się przydać. Więc ja tego nie podpisałam, do Barcelony nie pojechałam. I tu właściwie trzeba powiedzieć, że na wiele, wiele lat zamknęła się ta klamka taka, czy zamknęła się ta możliwość, ten klucz i te drzwi, które byłyby otwarte po takim konkursie już. Po studiach jeszcze pojechałam właśnie do tego Wielunia i tam została po mnie już potem szkoła muzyczna. 2 tygodnie temu byłam na otwarciu nowego budynku, prawdziwej szkoły muzycznej, gdzie przez pewien czas dyrektorem z konkursu była moja płocka dyplomantka. Te obiektywnie, nazwijmy to, sukcesy, które były później, nie są tak istotne jak te pierwsze takie sukcesy, jak miałem lat naście, jak to, że Dominik Nowak zagrał w audycji Technomania jakiś mój utwór, tak? Miałem lat 15. To na mnie dużo większy wywarło wtedy ślad i nie wiem, i pociągnęło mnie dalej, niż to, że nie wiem, 10 lat później, czy tam 15 lat później, no 10, grałem na openerze, czy na jakichś festiwalach, czy nie wiem, poznawałem artystów, których wcześniej słuchałem. To nie miało dla mnie takiego już znaczenia. Ten moment taki, te zbiegnięcie się z dojrzewaniem, z tym, że szukasz swojej drogi, to zawsze było istotniejsze. Potem tak już jakoś nie przeżywałem tych sukcesów. To, że zagraliśmy w Trezorze, no rzeczywiście to zrobiło na nas wrażenie niewątpliwie. To jeszcze było stosunkowo wcześnie i było jakieś takie w ogóle odrealnione, to nie nazwę tego sukcesem, to była jakaś odrealniona sytuacja, że po pierwsze my tam jesteśmy, po drugie jesteśmy po stronie tych artystów, którzy tam występują dla innych, więc to było jakieś takie w ogóle kompletnie niezrozumiałe. Pierwsze rzeczy, które wyprodukowałem, nazwijmy to miałem tam lat 14. Z kolegami, z którymi razem słuchałem audycji i z którymi ewentualnie razem chodziłem na imprezy Technomanii. Coś kombinowaliśmy, stwierdziliśmy dla Picu, że nazwiemy to Kirk, jeszcze wtedy jako taka wytwórnia płytowa, Kirk Rec. No i potem został sam Kirk jako takie trio, tak zwany live act. Ten Kirk przechodził kolejne metamorfozy, kolejni ludzie się w nim pojawiali i w tym momencie jest w takim miejscu tak daleko od tego, co było u początków, że ciężko mówić w ogóle o tożsamości tego zespołu w tym momencie, nie? No, jedyną osobą, która była od początku w tym zespole, jestem ja, to raz, ale to nawet nie tyle, no bo jakby estetycznie przede wszystkim ten projekt jest kompletnie czymś innym teraz. On jest kompletnie czym innym, nim jeszcze był 5 lat temu,
nie mówię o tym, co 10 lat temu i kompletnie nie mówię o tym, co 15 i 20 lat temu był. Więc jakby pod tym szyldem większość życia w sumie mi już w tym momencie zleciała. Estetycznie dotarłem do takiego miejsca, gdzie te pierwociny są kompletnie czym innym. Kilka zainicjowałem z kolegami z Płocka, z Karolem Zduniakiem i z Łukaszem Murawskim. I że tak powiem, potem ten Kirk został wyeksportowany w pewien sposób do Warszawy, jak ja się wyjechałem tam na studia. Łukasz wtedy studiował jeszcze w Poznaniu i również był częścią Kirka i na tych studiach trochę obrośliśmy, na tych moich studiach obrośliśmy w ludzi. Doszedł Olgierd, doszedł Filip, Ewelina, potem pojawił się Borman. Też wcześniej były jakieś takie kolaboracje luźne, nawet nie wiem, z moją obecną żoną, czy z Martyną, wtedy z Gorzelską, z Płocka, więc jakby wszyscy się czuli częścią zespołu, ale to był trochę taka cyrkowa trupa, moim zdaniem. Nawet rozmawiałem o tym ostatnio z Olgierdem, że ciężko by było przeprowadzić taką kwerentę właśnie, kto przez lata do Kirka należał, nie? Bo trochę tych osób się tam przewinęło. Na pewno moment, kiedy wyłoniło się te trio, czyli Filip Kalinowski, Olgierd Dokalski i ja, to był taki moment, kiedy on się ukonstytuował dosyć wyraźnie i też tak stylistycznie i osobowo. I od tamtego momentu, no to można powiedzieć, że był taki wyraźny okres tych przynajmniej 4 płyt, czyli Mszy Świętej w Brązwałdzie, Złej Krwi, Trójki i tej póki co ostatniej Ich Dzikie Serca, kiedy no, mówimy o jakimś takim okresie, który można względnie złapać. No, przy ostatniej płycie no, jest jeszcze Antonina, więc ten okres jest względnie koherentny, jak na Kirka, względnie koherentny, ale no, też tam ja przynajmniej czuję tę drogę, która tam się odbywa. Z mojej perspektywy to było coś takiego, że do momentu mszy, czy tuż przed mszą, to granie na żywo było czymś dla mnie nieprzyjemnym, niekomfortowym, bardzo stresującym i kostycznym, stresującym w tym sensie, że zaraz się wszystko wysypie. I właśnie tuż przed mszą zaczęliśmy, nie wiem, to nie był koncept, po prostu jakoś tak się stało, że doszliśmy do tego momentu, że bardzo zaczęliśmy się komunikować na scenie. Stwierdziliśmy, że zamiast próbować to wszystko trzymać w ryzach, w jakimś takim żelaznym uścisku, to idziemy na free. Tutaj dużą bardzo rolę miał Olgierd, który już miał doświadczenia wtedy z improwizacją intuicyjną, z graniem po prostu free. I nagle okazało się, że ta metodyka pracy, czy grania, po prostu właśnie nie pracy, grania, ona się sprawdza nawet w takim składzie, nie? I że co więcej, ona się sprawdza w bardzo dobry sposób, że można sobie na dużo pozwolić, że te granie jest na żywo, jest kreacyjne i de facto Msza Święta w Brązwałdzie jest płytą, która powstała chwilę powstała na koncertach. Potem myśmy te doświadczenia jakoś tam właściwie grali w podobny sposób gdzieś tam w studio, ale ona powstała na koncertach. Myśmy ją ograli na koncertach. I potem tak w sumie bardzo często tworzyliśmy, nie? Że większość rzeczy najpierw graliśmy, gdzieś to się klarowało, gdzieś to się wykluwało. Oczywiście nie wykluwało się w takiej zamkniętej formie, bo nigdy Kirk tego nie szukał w ogóle, ale czucie tego materiału się wtedy po prostu pojawiało z czasem i potem z tym czuciem wchodziliśmy do studia, nagrywaliśmy, jest. Zamykamy ten etap. To było też zabawne, że poprzez takie podejście do tematu, w momencie wydania płyty my zamykaliśmy ten etap
kiedy no, z reguły jest tak, że wydajesz płytę i zaczynasz jeździć koncertowo z tym materiałem, prezentujesz go. Myśmy już nie chcieli wtedy tego grać, bo już nas to znudziło. Już nam się nie chciało w ogóle wracać do tego tematu, bo już mieliśmy to ograne. Płyta była tylko taką klamrą. Koniec, nie, już więcej tego nie ruszamy. Bardzo późno jako producent wziąłem się za pracę nad własnym brzmieniem. To dziwnie brzmi, ale tak rzeczywiście jakby nie przywiązywałem do tego wagi, odprodukowałem, co mi tam weszło, nie cyzelowałem tego. Ale w pewnym momencie tego zaczęło mi brakować. Chciałem pojąć te procesy. To był też taki moment wcześniej, kiedy w zespole był, właściwie w tym pierwszym składzie pierwotnym płockim, Łukasz Murawski, który no miał takie mocne predylekcje do takich tematów technicznych i jakby najwięcej wnosił wtedy do zespołu w tym aspekcie, więc jakby ja tego nie tykałem. Potem Łukasza nie było już w zespole. Stwierdziłem, że postaram się swoją antytechniczną naturę trochę, że tak powiem, pokonać i coś się dowiedzieć więcej. No i tak kombinowałem, próbowałem właściwie w dużej mierze na własną rękę. Trochę też miałem 2 takie wyjazdy do profesjonalnego inżyniera miksu, gdzie po prostu przebywałem trochę czasu u niego na tych sesjach, popatrzyłem, pozadawałem szereg pytań. I potem wróciłem i dalej robiłem to wszystko beznadziejnie, ale po prostu no jakoś tam poprzez samozaparcie doszedłem do takiego momentu, kiedy te moje miksy czy masteringi były względnie przyzwoite, potem były chyba już troszeczkę lepsze, potem jeszcze może troszeczkę lepsze. Więc de facto ta sprawa pojawiła się dosyć późno u mnie. A potem no tak przy tym dubałem, no i okazało się, że moje prace podobają się ludziom, dla których je wykonywałem, dla których miksowałem ich nagrania, czy masterowałem ich nagrania. A teraz no myślę, że jestem już względnie świadomym przynajmniej tego, co robię, realizatorem. Lepiej sobie może radzę właśnie w tych gatunkach muzycznych, czy nurtach muzycznych, z których się nie wywodzę. Nie wiem, czy lepiej, ale na pewno no, przez to, że nie jestem stamtąd, z tamtej strony, to chyba nie jestem, tak sądzę, nie jestem jakiś taki homogeniczny brzmieniowo. A z drugiej strony no, też się bardzo dużo nauczyłem od tych muzyków, od tych zespołów całych. I tutaj też wychodzi taka natura dłubaka, to znaczy przywiązywanie wagi do szczegółu, gdzie na przykład w składach jazzowych ja uważam, że taką muzykę inaczej się zupełnie miksuje niż muzykę elektroniczną, gdzie możemy czasem sobie zabrać kawałek lupy, gdzie ten aranż jest najpełniejszy i zacząć go sobie miksować. A na przykład w jazzie no, istotny jest przebieg w czasie. Ten przebieg w czasie nie ma jakiejś jednorodnej dynamiki. Dynamika cały czas fluktuuje. Tam są po prostu momenty, kiedy ona skacze, zjeżdża i tak dalej. Ja się w tym dobrze odnalazłem, tu mówię o tej naturze dubacza, że potrafię tę ekspresję grania żywego czy też uwydatnić, czy jakoś zebrać do kupy czasem. Czyli nie narzucam tutaj tego lupowego podejścia do nich, a wręcz przeciwnie, właśnie dobrze się odnajduję w tej formule. Nikt na mnie nie wpływał, powiedzmy, w domu, w którym się dużo by mówiło o muzyce, a tu tego słuchaliśmy. Wtedy się nie słuchało. Ja tam miałam radyjko Pionier w końcu moich studiów, ale raczej słuchałam tam zupełnie innych audycji, a nie muzycznych.
byliśmy naprawdę, muszę tak powiedzieć, ograniczeni możliwościami słuchania płyt. Podczas studiów tych mieliśmy w szkole jeden z pierwszych jazzowych zespołów na Śląsku. To był zespół pod tytułem Koliber i jedyną taką, która mogła śpiewać po angielsku, byłam znowu ja. I to ja śpiewałam, ale to nie w ten sposób, że sobie dostawałam nutki na papierku i wszystko, tylko powiedzmy, czy przyjeżdżał, czy Wojtek Kilar, czy jakiś inny chłopak z Paryża i komuś przekazywał płyty takie i takie i mówi on, Hanka, tutaj masz, to sobie posłuchaj i sobie spisz. I ja sobie tak słuchałam i sobie spisywałam. I występowałam między innymi w telewizji na żywo. Gdybym miała wybierać kogoś, kto łączy wiele fantastycznych rzeczy, to byłby Albert Schweitzer, który był i lekarzem, i to by wystarczyło, i organistą, wirtuozem, czym zarabiał na to, żeby tam gdzieś potem leczyć tych biednych ludzi. I napisał o tym Bachu, że gdyby napisał połowę mniej, to wszyscy by mówili, a to Albert Schweitzer, to właśnie. Poza tym był jeszcze teologiem, w dodatku, że ewangelickim, to też go jeszcze dodatkowo dołączam. To jest ktoś taki wzór dla mnie. Może dlatego mi się tak rozpadło to moje życie na takich bardzo wiele cząstek, z których sama ta muzyka oparła się już tylko na pedagogicznym tym kierunku. Mam kilku takich artystów, których wyjątkowo cenię, ale jednocześnie nie sądzę, że są moimi inspiracjami, bo po prostu kompletnie ich nie słyszę w swojej muzyce. Bo gdybym ich słyszał w swojej muzyce, to powiedziałbym, że owszem, a ja ich tam nie słyszę, nie myślę też o nich, co robią, więc nie umiałbym wskazać tam tak naprawdę, wymienić takich nazwisk, których mógłbym nazwać swoimi inspiracjami. Autentycznie nie potrafię, bo musiałbym znaleźć jakąś taką linię łączącą pomiędzy nimi, ich twórczością, a tym, co robię ja. A ja nie do końca znajduję. Być może ktoś z boku miałby to ocenić i dostrzec to. Ja tego po prostu nie widzę. W sumie takim składem, którego energia mnie cały czas po dziś dzień przekonuje i ją lubię, no oczywiście to za tym stoi ogromny sentyment. To są podwórkowi chuligani. Kapela ska, punkowa i te ich pierwsze rzeczy. Po dziś dzień ich ta brudna, jednocześnie pozytywna energia po dziś dzień uważam, że jest nie do podrobienia. I to jest niewątpliwie coś, z czego no, nie wyrosłem. Przechodzimy do Płocka, do którego już przyjechałam z mężem. Tu się działo, tu się otwierał szpital. Przyjechaliśmy głównie ze względu na szpital, ale ja też, aby uczyć może właśnie raczej wyżej niż w samo od początku do któregoś tam roku. Co tu dużo mówić, ta społeczność płocka to było znowu to od źródeł, od kto wie jak dawna, myślące o muzyce i działające i przez cały czas. A ta społeczność przychodząca nie bardzo sobie, że tak powiem, to potrafiła przyswoić, zwłaszcza, że orkiestra była maleńka, uczniowie w niej grali jeszcze co lepsi szkoły muzycznej i nauczyciele,
a dyrygenci chcieli grać od razu, no jakiegoś Prokofiewa by było dobrze też przecież, prawda? No tak. To długo właściwie było na coraz skromniejszych możliwościach jakiegoś takiego rozwoju. Ja mam taką kartkę ciekawą, kiedy byłam radną tutaj w 90 roku i podczas takiego posiedzenia Komisji Kultury bardzo ważna osoba określiła w pierwszym zdaniu, powiedziała właśnie, że dobrze by było się przyjrzeć właśnie sensowi istnienia teatru i orkiestry płockiej. Także to wszystko zawsze wisiało tak na włosku, że nie taki teatr, że orkiestra, no to w ogóle po co, prawda? I w takim czasie, kiedy ja miałam w szkole już moich byłych uczniów, którzy byli nauczycielami i są świetnymi nauczycielami. I właściwie w szkole do bardzo długiego czasu moi u mnie kończący średnią szkołę szli potem na studia i wracali. I byli to w większości ci uczniowie. I już ja musiałam się bardzo starać, żeby moi uczniowie na konkursach gdzieś jadąc też mieli jakieś osiągnięcia, jak się należy. A tutaj orkiestra, no trzeba było, żeby ją jakoś podciągnąć w jakiś sposób. Takim trochę, jak to się mówi, kijem i marchewką, to znaczy muzyką różnego rodzaju. Bo tu naprawdę już prawie nikt nie przychodził na te koncerty. Nie było pieniędzy. To było ciągle, była taka sprawa, że nie ma i nie ma. Nie było też muzyków właściwie. Ci, którzy przyjeżdżali, musieli mieć gdzieś miejsce, żeby się zatrzymać z tej środy na czwartek, na piątek. To w ogóle fenomen, że taka orkiestra się utrzymała i utrzymuje. No ale, proszę Państwa, to chyba powiedział Cioran, chyba taki francusko-rumuński myśliciel, to powiedział, że dopóki grają orkiestry symfoniczne, to ludzkość jeszcze ma szansę. Tu niedawno z którejś z gazet przeczytałam, że należałoby, ze względu na to, że każdy rodzaj sztuki powinien albo w ogóle może wywoływać naprawdę bardzo silne takie wrażenia, wzruszenia itd. I właściwie może dojść do tego, że powinno się EKG ostatnie przed wejściem na koncert pokazywać. Ja tego nie zrobiłam, proszę Państwa. Wchodząc na koncert dwa tygodnie temu, na koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej. I noc miałam nieprzespaną. Było to wykonanie 5. symfonii, a więc nie krakowiaczka jakiegoś, Beethovena, w taki sposób, że ja naprawdę nie wiedziałam, gdzie ja jestem, co to jest za orkiestra. I od tego momentu ja mogę spać spokojnie, bo ta orkiestra już nie powinna grać gorzej. To jest coś fantastycznego. Francuski dyrygent, któremu byłam nieprawdopodobnie wdzięczna, ale widziałam tę radość u muzyków. Oni byli tak ucieszeni, że dokonali czegoś takiego,
to był najlepiej wykonany utwór przez tą orkiestrę. Naprawdę ja miałam cały czas łzy w oczach i ponieważ mam takie trochę kłopoty z sercem, rzeczywiście miałam kłopoty dalej po przyjściu do domu. Jeśli chodzi o orkiestrę, jestem spokojna. Mam nadzieję, że orkiestra będzie miała to swoje miejsce do grania. Miałam uczniów w szkole średniej, właściwie tylko przez cały czas. I teraz się cieszę, że oni uczą dalej. Już dochodzą do emerytury znowu i już ich uczniowie. A więc jestem właściwie taką prababcią, chociaż muzyczną. Jesteśmy w bardzo przyjacielskich ze wszystkimi uczniami naprawdę stosunkach, że to są takie moje dzieci nadal, tak zresztą jak i w orkiestrze. Ja wiem, że oni wiedzą o tym czasie, który wspólnie przeżyliśmy, jeśli chodzi o orkiestrę, że to było być albo nie być. I człowiek przeżył to. Może dlatego mam ten rozrusznik teraz, że to wszystko się udało jakoś przejść jeszcze dalej. Mam ten dalszy ciąg przez cały czas, że się nie skończyło na tym, że była tutaj, uczyła na fortepianie i z jej uczniów to już tutaj nikogo nie. Jest taki ten dalszy ciąg muzyczny. A jeśli chodzi o orkiestrę, no to już powiedziałabym tak tym bardziej, bo to było bardzo trudne. Jakoś tak wyszło, że wszystkie te projekty, że tak powiem, powywoziłem je kilka do Warszawy i tak w ogóle jakby przyznam, że chyba raczej zawsze funkcjonowałem z tymi swoimi projektami poza Płockiem jakoś, no to może śmiesznie zabrzmieć, ale to generalnie wygodniej mi jest, bardziej komfortowo czuję się funkcjonując z nimi poza Płockiem, bo krępuje mnie sytuacja, że tutaj tylu znajomych i rodziny, występy w Płocku, których było bardzo mało, zawsze we mnie wzbudzały strasznie duże emocje i po prostu no, obawy. Nie? Dużo łatwiej było mi zagrać, nie wiem, na Openerze czy na jakimś dużym festiwalu niż w Płocku, nie? Nawet dla tych paru osób, gdzie widziałem same znajome buzie. W tej chwili tak naprawdę drugim projektem równocześnie obok kilka, przy którym jestem aktywny, jest Sarmasja, którą współtworzę z Michałem Kołowocikiem od początku. Teraz jeszcze jest z nami Ola Szalińska. 3 płyty w sumie wydaliśmy z Michałem. Jedną taką małą płytkę z Olą, która jest taką rozbiegówką przed albumem. Liczę, że ukaże się w kolejnym roku. Tam się bardziej wyżywam jako producent, można powiedzieć. Taka typowa muzyka, czy forma tworzenia jest formą producencką, gdzie wyżywam się właśnie w tym aspekcie. Jest bliższa zdecydowanie Sarmacja temu, co robię od początku, bo Kirk w ogóle odleciał kompletnie w inną stronę. A ta Sarmacja trochę dla mnie taką łącznością z tym, skąd się wziąłem. Tak, kiedyś tak rozmawialiśmy z Michałem Kołowocikiem, że DAPT jest dla nas ruchem. Jest ruchem na jakimś takim już zadanym materiale muzycznym, kiedy ten dubmaster
ożywia go ruchem w przestrzeni, głównie w przestrzeni, trochę w czasie. Selekcjonowaniem tego, co jest kluczowe w danym momencie w przebiegu utworu. Wyciąganiem na wierzch tych najważniejszych elementów. No oczywiście to się też wiąże z bardzo określonymi brzmieniami, technikami, nie wiem, pogłosowymi, łapaniem na pogłosy pewnych fraz, ustawianiem nawet tych pogłosów, tak jak one się zachowują. No to wszystko też jest oczywiście dub i to jest takie dubowe sygnatury, natomiast sam dub jest dla mnie przede wszystkim ruchem. Solowych rzeczy w tej chwili właściwie nic nie robię. Nie wiem, może przyjdzie na to jeszcze czas. Nagrałem jeden album solowy jako Paweł Bartnik. Album nie ma tytułu, więc mówię na niego bez tytułu. Mam do niego stosunek taki, że w sumie może lepiej jakby nie powstał, bo też zmienił się i mój stosunek do sztuki. Nie mam ochoty w tej chwili na sztukę, która jest jakimś rozdrapywaniem ran i która chce być bolesna albo w jakiś sposób, nie wiem, wyładowaniem jakiejś agresji. Nie mam na nią ochoty i nie chcę takiej muzyki tworzyć. Bardzo lubię robić remiksy. Nie wiem, może przez sposób właśnie technik, jakich używam, bardzo łatwo mi to przychodzi, bardzo szybko coś mi się uda. Ja w ogóle chyba jestem takim śmieciarzem dźwiękowym, w tym sensie, że lubię dostać, nie wiem, często na przykład remiksuję sam siebie też, to znaczy no, coś tam kiedyś nagrałem, do tego wracam po latach. Ja się w jakiś sposób remiksuję, nie? W sensie lubię mieć jakiś taki zastaną przestrzeń dźwiękową, którą słyszę na świeżo i mam wtedy no, odzywa się we mnie szereg pomysłów, co z tym można było zrobić, jak to można by było inaczej potraktować. I tak samo jest, kiedy dostaję czyjeś utwory. Mam taki nazwijmy, ksywkę DJ Psycho, pod którą wypuszczałem rozmaite remiksy. Jedna taka płyta częściowo złożona z remiksów, czyli Catman, wydana na winylu, się pojawiła. Lubię tę płytę i ogólnie lubię remiksować. Ten nowy Kirk jest być może, tak na tę chwilę tak oceniam, największą woltą naszą dotychczasową, czy na przestrzeni tego Kirka, bo tam też trochę osób było. Bo po pierwsze odwraca się trochę proces, to znaczy nie producenci, albo potem ja, jeden producent, jakby odpowiadam za tworzenie jakiejś bazy, jakiegoś szkieletu i potem wchodzą kolejni muzycy, tylko ja jestem, moja rola się myślę, że zmniejszyła w tym nowym Kirku, a to jest dla mnie akurat to jest dobre. I tutaj jakby rdzeniem zespołu jest duet Denty, Olgierd na trąbce i Staszek Stanisław Matys na duduku, czyli na flecie takim ormiańskim. To był taki koncept olgierdowy, żeby, myśmy tak sobie trochę opowiadali, żeby połączyć trąbkę, która jest metaliczna, która jest taka, no powiedziałbym, miejska, ekspresyjna, w ten sposób radykalna, brzęcząca, z instrumentem, który jest zupełnie gdzieś tam, gdzieś kojarzy się z sytuacją, prawda, natury, pasterzy i grania na wielkich przestrzeniach w górach. Żeby zestawić te dwa instrumenty, nie na zasadzie konfliktu, ale na zasadzie dopełniania się. W związku z tym te instrumenty nawet może nie tyle ze sobą dialogują, co współbrzmią ze sobą. One tworzą jedną melodię, jedną sekwencję też, bo grają tak dosyć sekwencyjnie. I ja te naturalne sekwencje, jakby ja jestem teraz w tym procesie za nimi, przechwytuję na żywo i manipuluję tymi sekwencjami. Znaczy, oni są bazą kompletnie,
te tematy, które grają, bo są to tematy określone. Tutaj też nie ma za bardzo miejsca, nie ma właściwie miejsca na taką typową improwizację. Ja na żywo przychwytuję te tematy i nimi manipuluję, jakby dodając może trochę koloru, trochę ruchu w tym wszystkim, w tych sekwencjach. I jest to takie działanie z jednej strony mantryczne, jeśli chodzi o duet instrumentów dętych, wchodzenia w określony stan, wyciszenia, kojenia, my to nazywamy balsamem. To, co ja robię, jest to taka sytuacja, nazwijmy to sound designerska, dubowa, gdzie ja nie skupiam się na tym, żeby ich dekonstruować kompletnie, tylko raczej, żeby wycisnąć więcej z tego brzmienia. No jeśli chodzi o marzenia, proszę Państwa, ja jestem jakimś takim dziwnym człowiekiem. Gdzieś czytałam o kimś, ktoś powiedział, ja nie miewam marzeń. Po prostu tak szybko mi ten czas przeleciał. Nie starczyło mi może takiego czasu na to, żeby jeszcze coś, że jeszcze coś. Te rzeczy, o których poza muzycznie udało mi się kilka takich rzeczy, którymi by się nikt nie zajął. Chociażby to powtórne wydanie reprintu Murzynowskiego pierwszego tłumaczenia Ewangelii Świętego Mateusza na język polski z oryginału greckiego, to z 1551 roku. Czy wreszcie budowa takiego skromnego tutaj kościoła w Płocku ewangelickiego. To są rzeczy, takie marzenia wynikające z potrzeby. No, nikt tego nie wydał, to wydałam powtórnie. Tego kościoła z mężem pomyśleliśmy, może coś zbudować, niech pozostanie po tej grupie, której też to jest wszystko niewielka grupa. Mojżeszowi mają swoje miejsce, prawosławni mają swoje miejsce, no to niech i ewangelicy też mają taką jakąś pamiątkę po tej pracy. A tak to właściwie to marzenie, że przyjdę na lekcję śpiewu, bo to jest to, czego w życiu nie rozwinęłam. Rzeczywiście miałam bardzo dużą skalę głosu i może przy okazji słuch ja mam ten taki, powiedzmy, bierny, fortepianowo. Każda tonacja mi się do mnie jedna uśmiecha, a druga smuci. I teraz udaję się któregoś dnia, w zależności od tego, jak przejdzie ten straszny czas tej zemsty nietoperza, bym nazwała, prawda? Jakby tak patrzeć od początku. Na lekcję śpiewu, ponieważ właściwie mnie się śpiewa dalej całkiem dobrze. Może nie śpiewam już tutaj tak bardzo wysoko, ale nawet takie dźwięki nie są mi trudne do zaśpiewania. I o tym sobie myślę, że jeszcze może zaśpiewam coś takiego ciekawego. Bo oczywiście ja gram w kościele ewangelickim, jak jestem, to gram i śpiewam. I to mi sprawia przyjemność, bo to są ciekawe, to są bachowskie i różne inne przecież. To jest muzyka taka. Po chorale gregoriańskim to wszystko się tak inaczej poukładało, że jest co śpiewać, ale po prostu chcę wypełnić to, czego wtedy nie zrobiłam. To, co za mną chodzi od wielu, wielu lat i do czego chciałbym pójść, to jest de facto literatura, ale nie wiem, czy kiedy to się to uda, więc to jest takie trochę cały czas pisanie tego pierwszego zdania i skreślania go po setki razy. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek powiedzie, ale to za mną chodzi, więc może jest to kompletnie naiwne. To jest właśnie taka kwestia, że proces twórczy w literaturze, ja tak to przynajmniej odbieram, jest oczywiście
oczywiście zależy od literatury, ale no, nazwijmy takiej introspekcyjnej literatury, że ona jest strasznie... Takie pisanie jest, powiedzmy, dość męczące, bolesne i wyczerpujące. O tyle praca nad muzyką jest zazwyczaj, nawet jeżeli jest wymagająca, no to jednak no, nie pozostawia takiego śladu, nie wprowadza w jakieś określone stany, wręcz jest dość przyjemna. To tutaj ciężko mi się do tego zebrać. No, jeśli chodzi o takie konkrety, z kolei z Sarmacją nagraliśmy właściwie album, ale jeszcze wymaga trochę pracy producenckiej, który jest, powiedziałbym, takim dubowym songwritingiem. Kirk właściwie ma już zarejestrowany nowy album i ten album, myślę, że jestem przekonany, że pojawi się w 2022. Liczę na to, że pójdziemy dalej z tym, z rozwijaniem tej koncepcji w bardzo nieoczywiste kolaboracje. Nie chcę mówić na razie może o szczegółach, bo nie jest to jeszcze, nie nabrało to jeszcze takiej odpowiedniej konsystencji, ale być może tak będzie. Powiem tylko, że nasza fascynacja muzyką tradycyjną, ale i religijną właściwie, może się przełożyć na Kirka.